Cześć i czołem. Gdyby ktoś nie wiedział, to ruszyliśmy kamperem na zwiedzanie Europy. I w poprzednim odcinku zwiedziliśmy Etretat z pięknymi, majestatycznymi klifami, Caen i troszkę przymusowo Courseulles-sur-Mer. Nie ma to jak obudzić się w takich okolicznościach przyrody, tuż nad samym morzem. Można zrobić zdjęcie kamper, czołg i my. Co ty na to? No jak pomyśleliśmy, tak zrobiliśmy. I dotarliśmy do Aramon-sur-le-Bas, w którym znajdują się pozostałości jednego z dwóch sztucznie utworzonych portów w czasie operacji Overlord w 1944 roku. Do budowy sztucznego falochronu użyto wtedy wyeksploatowane statki osadzone w specjalnie wyznaczonych miejscach na dnie morza. Jednym z tych statków był SS Modlin, wcześniej ORP Willia, który został zatopiony w 8 czerwca 1944 roku. Taka polska ciekawostka. Te punkciki na morzu to właśnie pozostałości tego portu. Normandia pamięta i nie wstydzi się pamiętać. A to pozostałości po moście pontonowym. Kolejne piękne miejsce i kolejne smutne miejsce. Chcieliśmy zobaczyć jeszcze jedno muzeum związane z II wojną światową i plażę w Normandii, ale miasteczko okazało się troszkę niegościnne dla kamperów. Nigdzie nie mogliśmy się zatrzymać, więc postanowiliśmy jechać dalej na zachód. Przemierzając nadmorskie miejscowości i piękne, rozległe pola uprawne, zmierzaliśmy do Longueuil-sur-Mer. Jest to jedyne miejsce w Europie,
gdzie nadal można zobaczyć niektóre spośród oryginalnych dział, które w czasie II wojny światowej mogły strzelać pociskami o wadze 45 kg na odległość 22 km. To właśnie tam 6 czerwca 1944 roku, zwanym D-Day, te niemieckie działa stoczyły bitwę z oddziałami alianckimi. I pomimo ich idealnemu usytuowaniu o zachodzie słońca tego pamiętnego dnia zostały uciszone. Robi wrażenie, zwłaszcza, że można wejść do środka, dotknąć, zobaczyć, wyjść tylnym wyjściem bunkrów. Przyznam szczerze, że miałam już trochę dość wspomnień z czasów II wojny światowej i z chęcią zmieniłam kierunek naszej wyprawy. A że byliśmy niedaleko, to postanowiliśmy zwiedzić miasto Bayeux. Samo miasto jest ośrodkiem wyrobów porcelanowych i koronkarskich i zachwyca swoją architekturą. Najbardziej interesowała nas katedra pochodząca z XI wieku, czyli z czasów Wilhelma Zdobywcy. To właśnie w tej katedrze była przechowywana tkanina z Bayeux. Jest to haft o długości 70 metrów, przedstawiający podbój Anglii przez Normanów, a jego wykonanie przypisywane jest królowej Matyldzie, czyli żonie Wilhelma Zdobywcy. Od 1983 roku tkanina z Bayeux jest wystawiona na widok publiczny w XVII-wiecznym gmachu seminarium w Bayeux, gdzie urządzono dla niej specjalne muzeum. Ale przybyliśmy tam za późno, żeby odwiedzić to muzeum, więc skupiliśmy się głównie na katedrze, która robiła ogromne wrażenie. Ciekawostką jest, że na tkaninie z Bayeux jest uwiecznione pojawienie się komety Halleya. A w samej katedrze można zejść do romańskiej krypty z XV-wiecznymi polichromiami. Niesamowity klimat.
Czy wspominałam, że uwielbiam takie kościoły? Miejsce tchnące duchowością i historią. Po szybkim zwiedzaniu obejrzeliśmy jeszcze miasto. I ruszyliśmy w drogę po kolejne moje marzenie, o którym też myślałam, że nigdy się nie spełni. A jednak. Już je widać na horyzoncie. Le Mont Saint-Michel. Wzgórze Mont Saint-Michel to najbardziej znane wzgórze we Francji. Rocznie odwiedza je około 3 milionów osób. Wszystko za sprawą najwyższej w Europie amplitudy pływów, nawet dochodzącej do 16 metrów. Wody morskie odcinają wzgórze od stałego lądu i można się tam dostać jedynie przez wąską groblę. Na szczycie wzgórza znajduje się średniowieczne opactwo świętego Michała Archanioła. Za czasów Celtów podobno wzgórze było otoczone przez las Sisi, który został zniszczony przez wpływy morskie w 706 roku, a linia brzegowa sięgała 48 metrów dalej w głąb dzisiejszego morza. Dzień dobry. Cześć. Znam panią. A z którego pan wieku jest? Z którego? A to już kościół świętego Piotra, w którym znajduje się figura świętego Michała również. Całe wzgórze i jego historia jest owiane
legendami, podaniami. Jak to w 709 roku świętemu Hubertowi, biskupowi, miał się objawić Michał Archanioł, prosząc go o zbudowanie kościoła na skalę. W 966 roku mnisi założyli nowe opactwo benedyktyńskie. W 2001 roku klasztor przekazano monastycznym wspólnotom jerozolimskim. W 2014 roku został otwarty nowy most na wyspę, dzięki któremu można się tam dostać autobusami, które są darmowe, jeśli się zapłaci za parking. Oglądaliśmy również śmiałków, którzy próbowali przejść przez morze wdzierające się powoli w głąb lądu. I odwiedziliśmy też kaplicę świętego Huberta. Niesamowite miejsce. Nie tylko historia, ale przepiękne umiejscowienie sprawiają, że było to moje marzenie. Podobno sam Walt Disney kierował się wyglądem tej góry w tworzeniu swojego ikonicznego zamku. Myśleliśmy, że opactwo będzie zamknięte dla odwiedzających, bo byliśmy tam dość późno, a nagle okazało się, że z okazji 1000. rocznicy tego opactwa otwarte jest również zwiedzanie nocne, z którego oczywiście szybko skorzystaliśmy, kupując bilety przez internet. Przepiękny, choć świecki spektakl, nie nawiązujący zbytnio do historii chrześcijańskiej i nie tylko tego miejsca, ale czuć było klimat pokoju, modlitwy, medytacji, mistyczne miejsce. Tę muzykę dodałam od siebie. Wydaje mi się, że bardziej pasuje do tego miejsca. Bo zwiedzając kolejne sale, aż czuło się te 1000 lat modlitw.
Mury Mont Saint-Michel są przesiąknięte modlitwami 1000 ust mnichów. Nie dało się nie wyobrażać sobie przechodzących w średniowieczu mnichów, modlących się, śpiewających hymny i psalmy. I to chyba robiło największe wrażenie. Dotarłszy na górny taras, czekaliśmy na zachód słońca, bo po nim miał zostać wyświetlony film w najwyższym kościele. Niesamowite miejsce.
aż nie do opisania. I morze wróciło na swoje miejsce. Tak uduchowieni, zachwyceni, wracaliśmy z nocnego zwiedzania Mont Saint-Michel, którego wcale się nie spodziewaliśmy. Mogę z całego serca polecić to miejsce. Ale to nie koniec przygody.